Lotnisko w Newquay w Corvallis. Pierwszy raz tutaj jestem. Co się dzieje za oknem, to lepiej nie mówić. Tam jest sino dosłownie, wiatr, deszcz, wszystko naraz. A ja za chwilkę lecę do Alicante. Właśnie Hiszpania kilka dni temu zlikwidowała testy na wlocie z Wielkiej Brytanii. I cena biletu była zachęcająca, tylko 26 funtów w obie strony. No i przestało wiać teraz. Jest szansa, że polecimy normalnie. I okej, oficjalnie Hiszpania, Alicante, cholerna maska. Dobra, przelecieliśmy. Tak zwykle kocioł jest z autobusami. Nie wiem, gdzie jest wyjście. Tutaj nie, jeszcze wyżej chyba. Dobra. Był przepiękny zachód słońca, ale był po przeciwnej stronie, jak siedziałem w samolocie, także nic nie nagrałem. Szukam autobusu i lecę jak miasto. Jestem już. Alicante. Idealnie trafiłem autobus, który jechał z lotniska do miasta, ledwo co 20 minut. Nawet nie wiem, ile kosztował bilet, po prostu przytknąłem kartę i wciągnęło kasę. A tutaj na górze widzimy zamek już Castello de Santa Barbara, na który wejdę jutro. Mamy już następny dzień. Tutaj za mną właśnie mój hostel Ole Backpackers. Cena to 50 euro za 4 nocki i no nieźle, ale mimo wszystko ja tam wolałbym mieć pokój jednoosobowy. To kiedy gościu, który chrapie w pokoju, to śpi pode mną. Cóż, no tak bywa. Avenue Alfonso de Sabio, jedna z główniejszych ulic w Alicante, wieżowce Palmy. Ta droga prowadzi do stacji kolejowej, a po drugiej stronie jest zamek Castello della Santa Barbara. Tak, jesteśmy już właśnie na ulicy Grzybowej, tak zwanej Mushroom Street. Rosną tutaj sobie muchomorki. Myślę, że niezła gratka dla dzieciaków, ale i także dla dorosłych, żeby porobić fajne zdjęcia. Ślimaki są u góry tutaj. Tutaj można wejść do środka nawet. Niezła zabawa. Takie malutkie, ja się chyba nie zmieszczę. A tam mamy następny. I kolejne wielkie muchomory na horyzoncie. Placyk Fontanno imienia Gabriela Miro, ale to, co jest fascynujące w tym miejscu, to potężne fikusy. Patrzcie na te drzewa, jak to wygląda. Tutaj są korzenie. Niesamowite. Bazylika Świętej Marii, gotycki kościół z XVI wieku. Tam na skale, na wielkiej górze Castello della Santa Barbara. I tutaj ten kościółek jest tak wkomponowany w te okoliczne nowe budynki, które teoretycznie nie pasują. Ale nie wszystko ma to jakiś swój taki dziwny hiszpański urok. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zanim jednak wejdę na zamek, zapuszczam się w najstarszą i chyba najpiękniejszą dzielnicę Alicante, czyli Casco Antique, Santa Cruz. Jest to plątanina małych, wąskich, stromych uliczek u podnóża zamku. Centrum Alicante. Mnóstwo małych kamieniczek, wąskich uliczek i małych knajpeczek. Większość domów tutaj jest przystrojona kwiatami. Tworzy to taki niepowtarzalny klimat. Zresztą zobaczcie sami. W tej plątaninie uliczek łatwo pominąć parę fajnych miejsc, także trzeba się tutaj sporo nachodzić, żeby zobaczyć wszystko. Niestety tradycyjnie w momencie, kiedy ja nagrywam, ktoś musi coś piłować, wiercić, borować, ale tak już moje szczęście. Trzeba jednak przyznać, że w tym miejscu można chodzić godzinami. Zresztą zobaczcie sami. Casa Carmen i Javi.
i pranie wiszące na zewnątrz. W dalszym ciągu podziwiamy uliczki i domki dzielnicy Santa Cruz. Tutaj ponownie widok na zamek. La Casita de Nere Roman. Przepięknie to jest, przepięknie. Jest taki klimat. Przecież to wygląda tak niesamowicie. A się stąd nie chce iść, po prostu trzeba tutaj zostać dłużej i podziwiać to miejsce. I ponownie widok na Alicante i dzielnicę Santa Cruz. Jakaś dziwna, jak dla mnie, odmiana kaktusa. Prawdopodobnie kaktus to jest. I uliczka, która prowadzi do parku pod zamkiem. Zamek Santa Barbara został zbudowany przez muzułmanów w XI wieku, albowiem spora część Półwyspu Iberyjskiego była przez bardzo długi czas pod panowaniem islamskim. Składa się on z 3 części i każda odpowiada innemu okresu czasowemu w historii Hiszpanii. Przez moment w XVIII wieku było to nawet więzienie. Wstęp na zamek jest bezpłatny, chociaż na samą górę jest poprowadzona płatna winda. To co, zaczynamy zwiedzanie. Jestem już na pierwszym dziedzińcu. Tutaj są pozostałości po jakiejś kaplicy i trzeba także wiedzieć, że cała ta góra, na której stoi zamek, to jest nic innego jak po prostu stary wulkan. I oczywiście, jak przystało na muzułmański zamek, muszą być palmy na dziedzińcu. Wyżej już nie można. Zamek Castello della Santa Barbara i przepiękny widok na okolice stąd. Zobaczmy z drugiej strony. Jaki tutaj jest widoczek. Kolor morza, na dole plaże. Jakaś mewa przeleciała teraz. Ale żywioł. Są armaty. Będziemy bronić tego miasta do ostatniego człowieka. Obok mnie jeden z wielu obrońców tego zamku, stalowy rycerz. Oczywiście w środku zamku jest także muzeum z eksponatami, które zostały tutaj wydobyte. Stare wazy, nie tylko. Ciekawostka, przede mną wykuta w skałach prochownia. Tutaj przechowywano proch i kule armatnie. To wszystko jest wykute w skale. Okej, tutaj jest takie tajemne przejście pod murami, o którym chyba niewiele osób wie.
i niewiele z tego korzysta, także trzeba się przejść. Tutaj jest troszkę chłodniej, bo słońce grzeje dzisiaj naprawdę ostro, ale przypominam, jest dopiero 17 luty, środek zimy. Jestem tak pod wrażeniem tego zamku, no po prostu jest w perfekcyjnym miejscu, jest perfekcyjnie zrobiony, w perfekcyjnym miejscu. Ach, ci muzułmanie, mieli rozmach. Zostawili po sobie takie dziedzictwo kulturowe. Na koniec jeszcze raz ruiny kapliczki świętej Barbary, czyli praktycznie stąd się wzięła obecna nazwa zamku. Castello della Santa Barbara. Zamek świętej Barbary. Co to jest? Chyba jakieś takie dziwne kaktusy, tak mi się wydaje. Dziwne, takie okrągłe. Ciekawe. Armaty datowane na rok 1922. Ale nic. Na dole kolor tej wody i ogólnie wszystko, co tam się dzieje. Dobra, schodzę na dół, bo już nie będzie wytrzymać. Jestem już pod zamkiem. Tutaj taka dziwna dzielnica, same jakieś takie rozsypujące się kamienice stare, ale za to wszystkie są kolorowe. Lekka ruina, ale ma to swój urok. No i muszę przyznać, że niesamowicie to wygląda. Jeszcze strasznie niebieskie niebo. Jest taka pogoda jak na zimę. Jestem w szoku, ale to jest Hiszpania. Tutaj tak musi być. Przyznam się, że jestem tutaj kolejny raz i tak mi się podoba. Tak mi się podoba to miasto. Ten most, tutaj plaża. Na dole są też dosyć ciekawe kafelki chodnikowe. Teraz sprawiają wrażenie takich trójwymiarowych kostek. I tutaj budynki. Ten widoczek tutaj po prostu mnie rozbraja. więcej 50 minut jazdy tramwajem od Alicante znajduje się miasteczko La Villa Joyosa. Urzekło mnie za pierwszym razem, gdy je widziałem jadąc do Calpe 2 lata temu. Wysiadłem tutaj i wiedziałem, że to jest bardzo dobry ruch. Nie pożałowałem tego. Zresztą popatrzcie sobie na te domki tutaj postawione. Po prostu szok. Tak samo tam z drugiej strony i na horyzoncie są już góry. Najfajniejsza część miasta
To oczywiście stare miasto i to wąskie uliczki, stare kamieniczki. Łatwo się zgubić w tym miejscu, jest po prostu taka plątanina, labirynt wąskich uliczek, które prowadzą nas gdzieś nad morze. Ale którędy, tak dokładnie, ciężko powiedzieć. Cóż, trzeba iść cały czas naprzód. Tutaj to fajnie wygląda, schodki do góry. Muszę przyznać, że wygląda to niesamowicie, naprawdę. To jesteś miejscowi i wokoło same kolorowe kamieniczki. Co to jest za miejsce? Chyba się zgubiłem, nawet nie wiem, dokąd mam iść. Ale tutaj są takie kamienice, są takie miejsca. Tak to wszystko wygląda. Każda kamienica inna, w innym kolorze. Tutaj jakieś ręczniki wiszą. Dobrze, trafiłem już, jestem właśnie nad morzem. I tutaj mamy cały rząd takich kolorowych kamienic. Tutaj drugi raz w życiu. I drugi raz jestem zauroczony tym miejscem. Dreptak nad morzem, palmy i kolorowe kamieniczki. Patrzcie na to, nie ma tutaj żadnych wieżowców, żadnych hoteli, tylko po prostu kamieniczki. Tam jest troszkę pod słońce, ale mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze widać. Próbuję to nakręcić najlepiej jak potrafię. Tam się na szczęście słońce skryło za budynkami, także być może będzie troszkę lepiej. I wciąż te kolorowe kamieniczki. Jeszcze z tej strony bardzo ładnie to wygląda. Kolorowe domki, palmy, cisza, spokój. Chyba nie jest takie specjalnie turystyczne miejsce. Nie ma tutaj wielkich hoteli. Chociaż są jakieś pensjonaty z tego co widziałem, ale nie widziałem żadnych na szczęście pijanych Anglików, także jest spokojnie. Myślę, że ujęcia z drona były niesamowite. Troszkę polatałem, no nie powiem. I to jest właśnie niesamowite, bo z jednej strony mamy tutaj te wszystkie kolorowe domki, a z drugiej strony już na plaży rosną sobie palmy. Że to rajski widok jest. Rajski widok z tego miejsca. Tutaj kolejne rajskie palmy. A z drugiej strony, jak widać, troszkę turystów jest. Czyli mimo wszystko nie jest to zapomniane miejsce przez turystów, ale nie jest może aż tak oblegane, ale mimo wszystko coś się dzieje tutaj. Jest jak w raju po prostu. Plaża i palmy. No, czego chceć więcej? Czego to je więcej chcieć? Prawie że Karaiby, prawda? Cóż, myślę, że tym akcentem zakończę ten odcinek dzisiejszy. Tam jak widać hotele też są, ale
Ale są. Dobra, myślę, że było fajnie. Jutro kolejny dzień, drugi, będę jechał do jaskini, a także do jednego miasteczka w górach, a może do dwóch, także to się okaże. I cóż, żegnam Was z gorącego Alicante i z miasteczka La Villa Joyosa. Joyosa, o, tak się wymawia, Joyosa. No to do jutra. ¡Qué mareo! Ej, nigdy mi odmienił, te wielkie profi, plotkach, żywota, płotki, 7, 12, 4, 5,